jest ta odwaga, bo ja na przykład miałam taki okres, w którym stawiając ludziom granice, straciłam wszystkich znajomych w jednym czasie. Rozwiodłam się, straciłam znajomych i bardzo dużą część rodziny się ode mnie odwróciła. I to jest naprawdę odwaga. Nie jestem w stanie jej niczego zabronić, bo prędzej czy później będzie chciała tego spróbować. Poza tym, jeżeli będę ją ukierunkowywać, to uważam, że zmarnuję tylko jej czas, bo ona i tak w którymś momencie wejdzie na tą ścieżkę, która ją woła. I ona podejmuje ryzyko, ona podejmuje tak jakby to wyzwanie i jeżeli sobie wymyśla dzisiaj, nie wiem, chcę być, nie wiem, psychologiem, idę na studia psychologiczne, idź dziecko, próbuj. Jak okaże się na 2., 3. roku, że stwierdzi, nie, to nie dla mnie, w porządku, to idź i próbuj coś nowego. Szukaj siebie. Ja się chyba zawsze czułem osobną osobą od innych, ale nie zawsze byłem tak traktowany. I wydaje mi się, że stawianie granic to jest jakby uczenie samego siebie, jak tworzyć, jak jakby istnieć, żeby inni cię tak traktowali. Ja po prostu tego nawet nie widziałam. Ja nawet nie wiedziałam, że ktoś narusza moje granice, bo ja nawet nie wiedziałam, czym są granice. Wiecie, to jest tak niesamowite, że ja nawet nie wiedziałam, czym jest granica. Dla mnie ktoś z boku mógłby popatrzeć i to zdiagnozować, dla mnie to nie było takie oczywiste. Oczywiście czułam tak jak Ola, ładnie masz dostęp do siebie, że czułam w sobie, ale nie. Dzieciństwo patrzymy na rodziców, którzy no właśnie, w jaki sposób się komunikują i jak pojawiają się tematy, które są trudne dla nich, mają sprzeczne pomysły albo opinie na ten temat, to jak oni rozwiązywali to i czy ktoś komuś się musiał podporządkować, albo jeżeli się ktoś komuś nie podporządkował, jaką płacił za tą cenę. My to wszystko szczytujemy. To dla mężczyzn chciałam powiedzieć, że to jest też bardzo ważne, pokochania i zaakceptowania siebie, bo te wszystkie emocje istnieją we nas wszystkich i wydaje mi się, że to jest taki schemat, mężczyźni, chłopcy są uczeni, że jakby złość to jest jedyna emocja, która jest zaakceptowana u nich i wszystkie emocje się jakby, wydaje mi się, wchodzą w złość jakby, bo muszą jakoś wyjść i złość jest ten jedyny jakby exit. Ciekawe, ja ostatnio trochę przepracowuję to w swoim życiu, że ja mam jakby problem z granicami, że ja nie lubię, w jednym sensie bardzo nie lubię granice, bo widzę to jako właśnie przeciwieństwo do wolności, że to jakby odbiera mi wolność, że to są takie restrictions, że niepozwolenia jakby, że ja nie mogę tego zrobić. Ale teraz właśnie jak Paulina, ty mówiłaś o kotach, to sobie tak uzmysłowiłem, że granice jakby tworzą wolność, bo przez ustawiania swoje granice to jakby pozwalasz na swoją wolność. Tworzysz swoją przestrzeń. Tak, właśnie. I to jest coś, co jest dla mnie for some reason, i to czuję, że to jest właśnie powiązane coś z dzieciństwem. Ja mam jakby problem z tymi granicami, gdzie ja bardzo potrzebuję granice w swoim życiu, swoje granice jakby ustawić i nie umiem tego zrobić, ale w tym samym czasie granice, jak widzę je w świecie, to mnie bardzo jakby irytują i odbieram je bardzo personalnie. Okej. Takie miałam teraz myśl. Fenomenalnie. Ale w ogóle idzie nagrywanie, może się przywitajmy, bo to już jest częścią tego, co chcemy dzisiaj przekazać później. Więc cześć, dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy gość, oprócz bardzo wyjątkowej Paulinki, jest bardzo wyjątkowy gość, prosto z Milwaukee. Olafku, jesteś dzisiaj w Milwaukee? Tak, jestem w Milwaukee'ach dzisiaj.
Tak, Olaf jest moim siostrzeńcem. Dobrze powiedziałam? Tak, Chyba siostrzeniec. Olaf jest moim siostrzeńcem. Urodził się w Stanach, ale jak słyszycie, fenomenalnie mówi po polsku i ma takiego w sobie ducha rozważania na temat życia i poczułam bardzo mocno, że będzie bardzo przyjemnie go zaprosić do nas do studia, do Be Wonder Me, żeby porozmawiać o fenomenalnym, może ja za dużo mówię o tym fenomenalnym, o takim ważnym temacie dla każdego z nas, jak wolność, poczucie autonomii, pojawiły się granice. Taka zapowiedź. Olafku, przywitaj się, powiedz coś o sobie, co chciałbyś dodać. Tak, jestem Olaf, jestem dzisiaj w Milwaukee'ach, ale jestem z Chicago. Trochę ważna różnica, 1,5 godziny, ale odczuwam tę różnicę. No wydaje mi się, że więcej mnie poznacie podczas rozmowy. Nie wiem, co innego mam powiedzieć, bo wydaje mi się, że dużo o sobie pewnie powiem. Super. Super. Cześć Paulinka. Cześć Anetka, dzień dobry. Witam Was wszystkich. No my się nie musimy przedstawiać, ale co, Anetka, myślę, że możemy kontynuować, bo Tak. Olaf tak ciekawy temat poruszył, no, który też w jakiś sposób jest częścią wolności, że to są granice. Ja myślę, że to chyba każdemu z nas jest bliskie, czym dla nas są te granice, jak my je budujemy, jak się uczymy, jak uczymy się stawiać granice. No i w konsekwencji, co one powodują w naszym życiu, bo niejednokrotnie z mojego doświadczenia, kiedy ja zaczęłam stawiać granice, to mam takie doświadczenia, że niestety dużo ludzi odeszło z mojej przestrzeni, tak? Czyli jakby, ponieważ byli mnie nauczone w wydaniu zupełnie innym, bez granic, czyli takiej, której da się wchodzić na głowę, w momencie, w którym zaczęłam stawiać granice i zaczęłam być bardziej stanowcza i wymagająca co do tego, jak budować te relacje z otaczającym światem, no to im się przestało podobać i nasze drogi się rozeszły. No niemniej jednak myślę, że można wrócić troszkę do początku, bo jak Olaf myślisz u Ciebie, bo powiedziałeś, że masz taką trudność właśnie z tymi granicami, jak myślisz, z czego to wynika? Czy zastanawiałeś się nad tym, czy masz jakieś przemyślenia? No właśnie wydaje mi się, że to jest. Po pierwsze chciałem jeszcze dodać, że bardzo dziękuję za zaproszenie, bo bardzo jestem wdzięczny, że mogę mieć takie rozmowy, bo to nie w codziennym życiu można mieć takie rozmowy właśnie na takie. Wydaje mi się, że to są takie. Jesteśmy. To trochę jest związane z moją odpowiedzią, że właśnie nie wiem do czego to jest, nie wiem z czego to wynika, bo wydaje mi się, że to jest właśnie. Tutaj się kończy moje rozumienie siebie, jakby. I wydaje mi się, że dlatego są ważne te rozmowy, bo to są najtrudniejsze rozmowy, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, o czym tak rozmawiamy czasami. Nie wiem, jaki jest dokładnie ten problem, nie wiem do końca, od czego to się bierze. I to jest czasami trochę straszne, bo to może coś odkryć ode mnie, o mnie, to znaczy, że muszę coś zmienić, albo że coś robiłem, coś muszę robić teraz inaczej. Ale to są właśnie ważne rozmowy, wydaje mi się. I żeby Ci odpowiedzieć, nie jestem pewny. Wydaje mi się, że to jest powód, czemu czuję, że to jest coś związane z dzieciństwem, jest, że to jest po prostu jakby czasami czuję, że ja coś czuję w ciele albo u siebie, co nie jest do końca związane z tą sytuacją, w której jestem. Że ta sytuacja jakby tylko mi coś. Ja jakby używam tą sytuację, żeby przegrać jakieś emocje, które kiedyś odczuwałem, które moje ciało jakby jest przekonane, że ja muszę to poczuć, ja powinienem to poczuć. I to są jakby, mam w pamięci jakieś coś związane z dzieciństwem, że pamiętam, że to są jakieś uczucia, które kiedyś czułem przez jakiś powód, który do końca nie pamiętam, i te uczucia były jakby takie, dla mnie się wydawały takie ważne, że ja je cały czas czuję, nawet jak sytuacja nie do końca wywołuje
aż takie intensywne uczucie. Że wydaje mi się, że to jest gdzieś głęboko jest we mnie, ale to jest tak głęboko, że ja do końca tego nie widzę. Dlatego nie wiem. Mhm. Okej, to jest super, że się, wiesz, się dzielisz, ale też generalnie to, co ja chciałam na wstępie, bo ty podziękowałeś za zaproszenie, a ja dziękuję za tą otwartość i odwagę, bo to nie jest takie oczywiste, żeby młody mężczyzna chciał się publicznie dzielić również swoim życiem, więc bardzo, bardzo ci dziękuję, Olaf, bo to jest ogromna wartość dla nas i myślę, że dla wszystkich, którzy nas słuchają i będą słuchać, żeby jednak właśnie mieć tą odwagę do tego, żeby się otworzyć, żeby o tym rozmawiać, chociaż to nie są proste tematy, bo dla nikogo to nie jest proste. Także bardzo, bardzo ci dziękuję. Anetko, nie wiem, czy może ty ze swojego doświadczenia powiesz, nie wiem, czy jak u ciebie, jak ty budowałaś te granice, jak dzisiaj je postrzegasz z perspektywy czasu, czym one dzisiaj dla ciebie są? Zastanawiam się, bo ja tak naprawdę granice chyba zaczęłam stawiać niedawno. Mam takie wrażenie, że to jest ostatnie 10 lat, a mam ze 45 na pewno. Więc ja sobie pozwoliłam stawiać granice, myślę, że przez ostatnie 10 lat, bo dokładnie zobaczyłam to, co powiedziałaś wcześniej, Olafku, że stawianie granic jest dobre, bo wtedy mogę mieć dla siebie przestrzeń, w której, bo tak jak jest do tej pory, to nie jest dla mnie dobre. Ja się duszę, nie ma przestrzeni dla mnie, spełniam innych oczekiwania, wypada, nie wypada, tam jest mnóstwo różnych zdań i to ten moment, kiedy zazwyczaj robimy sobie to, co nas nauczono, bo nas tego nauczono, myśmy się gdzieś tego nauczyli, żeby być właśnie takim, tak się zachowywać, zauważamy, że to nie działa, że dla mnie to nie jest odpowiednie. Teraz jak temu światu powiedzieć, najbliższej rodzinie przede wszystkim, przyjaciołom, że ja chcę inaczej, że tak jak jest dla mnie nieodpowiednie i w ogóle pytanie, czy ja mogę? Czy ja w ogóle mogę? Nie wiem. Miałeś tak, Olaf? Tak, bardzo często tak mam. Ale właśnie to pytanie, czy ja mogę sobie na to pozwolić? Czy to jest właściwe? Ja właśnie wydaje mi się, że to jest często, gdzie się zatrzymuję. Właśnie, że widzę, że coś bym chciał zmienić, ale nie wiem, czy to jest tego, że nie mam odwagi, albo to po prostu wydaje się jakby za trudne, że takie, że Jezus, że ja mam tyle trudności przejść, tylko żeby czuć się okej, że Jezus, no to ja wolę po prostu odpocząć chwilę. Może przejdzie, no nie? Już jestem zmęczony myśleniem nawet o tym. Ja nawet nie będę tam do nikogo dzwonił, ani... To jest... się tym zajmował. Bo to też jest takie, że widzę, że może coś trzeba zrobić, ale też takie, żeby się dowiedzieć dokładnie, co to jest, to trzeba po pierwsze podczekać, bo to nie dowiesz się, jak jesteś w takim super emocjonalnym stanie. I to też trzeba, wiesz, to potrzebujesz czasu, musisz naprawdę ze sobą posiedzieć, pomyśleć, może coś napisać, porozmawiać z kimś i to tak, to nie jest wszystko od razu, że teraz wszyscy zmieniam życie, bądźcie tacy, tylko to jest praca i dlatego To jest chyba proces. unikamy, bo wiemy, że to, czy przynajmniej chyba to jest ja to unikam, bo wiem, że to jest praca, bo to muszę się czegoś nowego nauczyć. Z kolei... Zamiast robienia właśnie tego, co już się nauczyłam. Okej, a ja może tak właśnie z kolei, bo to dla mnie też jest istotne, dlaczego ja na przykład nie stawiałam granic, no bo oczywiście jakby od dziecka były raczej zakazy, tak?
czyli tu była taka trudność, że dziecko nie mogło się komunikować, czyli miało wszystko jakby narzucane z góry, więc trudno, żeby mogło postawić granice, ma być po prostu grzeczne i tyle. No ale w dorosłym życiu u mnie to na przykład się też objawiało, bo ja podobnie jak Anetka, no myślę, że od jakichś 10 lat zaczęłam uczyć się stawiać granice, zaczęłam uczyć się siebie i co jest dla mnie dobre, a przede wszystkim kim ja jestem, ale tak jak ja widziałam, to było mi bardzo trudno, Olafu, to jakby bardzo się utożsamiam z tym, co mówisz, było mi trudno, dlatego że u podłoża był nawet nie do końca zawsze zdiagnozowany lęk przed odrzuceniem, ponieważ no, my chyba wszyscy jakby kolektywnie mamy go gdzieś tam wgranego, ten lęk przed odrzuceniem, dlatego bardzo trudno mi było postawić granice, bo za każdym razem po prostu bałam się, że ja kogoś stracę i wtedy ja zostanę sama, albo zostanę jakby w jakiś określony sposób oceniona, ja kogoś skrzywdzę, ale tam zawsze fundamentalnie był lęk przed odrzuceniem, tak? Więc ja dokładnie wiem, o czym mówisz, dlatego bardzo często nawet nie podejmowałam tych działań, bo wydawało mi się, że to jest za trudne, jak ja sobie z tym poradzę, jak mnie ludzie odrzucą, no to jak? To wtedy jak ja zostanę sama, no to jak zostanę sama, no to Matko Boska, bo nie wiem, co się stanie, no nie, w przepaść jakąś otchłań wpadnę. To ja chciałabym się tutaj jeszcze odnieść do tych granic, że kluczowa jest odwaga. Ty o tym powiedziałeś, Olafku. Odwaga, naprawdę to jest ten moment przekroczenia, moment odważenia się, to jest moment przekroczenia, nie wiem co się stanie, idę na całość, ale tak jak jest, wiem, że już dalej nie chcę. To jest mój tok rozumowania, to jest moje doświadczenie rzeczywistości. I na przykład dla mnie bardzo trudne, widzisz, to taka a propos jeszcze, widzisz, jesteśmy tutaj rodziną, dla mnie bardzo trudne było stawianie granic wobec mojego rodzeństwa, bo moi rodzice od wielu lat nie żyją i tą moją rodziną, również po rozwodzie, była tylko i wyłącznie, no zostało mi to rodzeństwo rozrzucone po całej Polsce i po świecie i to komunikowanie im, którzy mnie pamiętają dosłownie z nastoletności, i teraz komunikowanie po 20 latach, że ja tak nie chcę, że się na to nie zgadzam, jakie to było dla mnie nieprawdopodobnie trudne i jak ja robiłam to takimi małymi krokami, żeby pokazywać im, jaka ja jestem. Ale co było chyba takie ważne, poprzedzające to było akceptacja siebie, że taka jaka jestem, nikomu nie robię krzywdy, że taka jaka jestem, ja siebie taką lubię, że taka jaka jestem, to jest prawda o mnie, już nie będę grała w niczym teatrzyku. Mam dość być pod dyktando, nie wiem, starszego brata, bo on ma wizję, że to powinno być takie i takie i zawsze się dostosowywałam, a nagle przyszła odwaga, ale ja tak nie chcę, ja bym chciała inaczej. I to jest ta ogromna trudność, jak postawić się temu bratu, który tu taki jest 2 razy postawniejszy ode mnie, który z pozycji hierarchii i siły komunikuje, nie, to takie ma być, bo to jest dobre, jak powiedzieć własne zdanie. Trudne to było, dla mnie to było bardzo trudne i to był proces, ale wiem, że przełomem w ogóle we wszystkich moich takich najważniejszych momentach życia była odwaga, że ja się po prostu odważałam, ale tak jak powtórzę się jeszcze raz, tym moim takim rozumowania było zawsze, tak jak jest teraz, ja nie chcę, bo ja wiem, że to nie działa. Czuję się okropnie, ja nie chcę tak żyć, ja wiem, że mogę żyć inaczej, więc ja zaryzykuję. Może coś stracę, może się coś zmieni, ale ja już tak jak jest nie chcę. Zgodzę się, Anetka, z Tobą, bo odwaga i akceptacja siebie to są dwie kluczowe jakby cechy czy czynniki, które muszą zaistnieć. Ty straciłaś wcześniej rodziców, ja tych rodziców miałam, ale oni zupełnie jakby nie spełniałam ich standardów, więc u mnie jakby było to samo, żeby właśnie przekroczyć ten lęk przed odrzuceniem, musiałam wejść w odwagę i po prostu uznać, że jest taki wariant rzeczywistości, ten najgorszy, w którym moi rodzice niestety mnie nie zaakceptują taka, jaka jestem, z całą moją prawdą i z moją autentycznością. Ale moment, w którym ja wypowiedziałam, że ja taka jestem, nikomu krzywdy nie robię, działam z poziomu serca i ja szukam przestrzeni takich, w których ludzie akceptują mnie taką, jaką jestem, a nie wizji o tym, jaką chcieli, żebym ja była. I to było mocne postawienie granic, z których ja nie pojechałam na święta. I
to dało mi bardzo takiego też dużego kopa do działania w innych obszarach mojego życia, bo ja odzyskałam tak jakby dużą część swojej mocy, która była stłumiona, a finalnie się stało tak, że po tylu latach mam bardzo wspaniałą relację z rodzicami, natomiast to mi się cały czas przejawia, wiecie co, muszę się podzielić z wami. Mam taką sytuację w pracy, ponieważ no, ja pracuję, mam część tych samych ludzi, z którymi od lat pracuję. No i część ludzi mnie po prostu zna z tego, że mogli mi na głowę wchodzić, mogli mną manipulować i nieważne czy dowozili, czy nie dowozili, to nigdy nie było żadnych konsekwencji, nawet najmniejszych. No bo zawsze była ta Paulinka, która jest taka kochana i tylko żyga tęczą i wszystkich poprzytula i jest taka kochana, no bo boi się postawić granice. W pewnym momencie ja też właśnie się procesowałam, no i właśnie przez rok stawiałam komuś bardzo mocno granicę, takiemu współpracownikowi. I on kiedyś siedzi na spotkaniu po tym roku i ja go próbuję, nawet nie, że rozliczyć, tylko no, tak z tych terminów, których nie dowiózł. I on tak patrzy i mówi, ale ja nie rozumiem w ogóle, ja nie rozumiem, co ty taka wymagająca się stałaś. I tak jakby jego mózg, ponieważ ma zapamiętaną starą wersję mnie, nie umiał przyjąć, bo mu było trudno tej nowej wersji mnie, prawda? Więc to takie właśnie zabawne mi się tutaj jakby taka sytuacja pokazała. A po drodze, to też tak jak Anetka powiedziała, to jest ta odwaga, bo ja na przykład miałam taki okres, w którym stawiając ludziom granice, straciłam wszystkich znajomych w jednym czasie. Rozwiodłam się, straciłam znajomych i bardzo dużą część rodziny się ode mnie odwróciła. I to jest naprawdę odwaga. Co Ola myślisz o tym, co powiedziałyśmy? Właśnie, no, zgadzam się z wami. To, co mi najbardziej teraz... sorry, muszę trochę myśli Spokojnie. organizować, bo mam trochę do powiedzenia. Ale fajnie, bo zrobiłeś tak i serduszka poszły. O tak? Tak, ale no O. widzisz? A czemu a mi nie? Nie wiem, bo to Ola- Ola. Nic, to myślę teraz o tym, co Paulina powiedziała, szczególnie o odrzuceniu przez rodziców, bo wydaje mi się, że ja teraz znajduję się w takim miejscu w życiu, gdzie też śmieciarka przejechała, może trochę głośno być. Nie słychać. I tak ludzie, też widzę to od dużo ludzi w moim wieku, że jesteśmy po prostu w takim miejscu, gdzie to jest takie po prostu, może to nawet nie być tylko ludzi w moim wieku, może tak jest dla wszystkich. Powiedzcie mi, co myślicie. Jak chcesz w życiu zrobić coś innego, nawet jak to jest trochę innego niż to, co rodzice chcą, to jest ta odwaga jest bardzo potrzebna, bo szczególnie jak masz bardzo dobre relacje z rodzicami, myślę, że to jest nawet może być trochę trudniej, jak masz dobre relacje z rodzicami, bo całe życie ich słuchasz i bardzo im ufasz i wszystko to, co oni ci mówili, to wiesz, dosyć dobrze ci poszło, szczególnie jak masz, wiesz, dobre relacje, bo to pewnie znaczy, że wiesz, dobrze się tobą opiekowali i tak dalej. I to jest taka odwaga, bo jest potrzebna, bo ja mam taki właśnie lęk, że jak rodzice mówią tak, a ja chcę trochę tak, to może co jak oni mają rację, bo już ileś razy mieli rację. I wydaje mi się, że to po prostu jest jakby duża część siebie, która cały czas jest przyzwyczajona do słuchania tych ludzi i jak ci ludzie mówią ci coś innego niż to, co twoje całe i twoje całe ciało ci mówi. Ciało! To jest po prostu trudne, bo wydaje mi się, że te sygnały, wiesz, to co rodzice mówią, to też są z mojego ciała, bo to też jakby ja zakodowałem to, że trzeba ich słuchać i to jest jakby moje ciało mówi mi rozdzielam się normalnie. Okej. Wiesz, Olaf, wiem o czym mówisz, dokładnie wiesz, naprawdę znam to od podszewki, to o czym mówisz, to z tym, że ja nie miałam zbyt dobrej relacji z moimi rodzicami, więc może było łatwiej, może nie, ja miałam taki dosyć autorytarny tryb
wychowania, więc to było takie narzucenie bardzo mocnego podporządkowania, więc dla mnie to też nie było łatwe. Dla mnie było bardzo trudno postawić granice. To trwało latami. Ja z tego latami wychodziłam, dlatego ja innym ludziom nie potrafiłam stawiać granic, ale bardzo mocno czuję to, co ty mówisz, że to jest trochę taka samospełniająca się przepowiednia. Ja może taki przykład podam. No, to też było u mnie w rodzinie. Mój młodszy brat, jak ilekroć usłyszał od taty, no nie wiem, nie idź na piłkę, bo złamiesz nogę, nie idź, bo coś ci się stanie. To było tak zakodowane, że za każdym razem wracał i dokładnie jakby odtwarzał to, co jemu tata narzucił. Więc myślę sobie, że może to być tak. Ja z kolei jako mama, która no powiedzmy obudziła się do tego, żeby inaczej niż schematem wychowywać córkę, a raczej jej towarzyszyć w życiu, mogę powiedzieć, że no i myślę, że tutaj Anetka się ze mną zgodzi, że my patrzymy i jesteśmy wsparciem dla tych córek, czyli pozwalamy im doświadczać, nie ukierunkowujemy. One czują pełną akceptację tego, jakie one są, takie jakie są, że są właściwe, tak? I tutaj jakby no patrząc na to, że ona może zdecydować, tak? Ona jak chce, to może przyjść do mnie, ale bierze odpowiedzialność i konsekwencje za to, że nawet jak jej nie wyjdzie, to jest jej lekcja. Nie? I A się rodzice, w mojej ocenie, to tylko dopowiem jeszcze jedno zdanie, Anetko, że w mojej ocenie, bo ja też byłam w takim miejscu, że nam się po prostu wydaje, że my to dziecko uchronimy przed tym wszystkim, czego my złego doświadczyliśmy w naszej ocenie. A to no, nie jest to możliwe, dlatego że no, każdy z nas jest odrębną istotą i potrzebuje innych doświadczeń, ale my poprzez doświadczenie my się po prostu uczymy najwięcej, kim my właściwie jesteśmy i do czego jesteśmy zdolni i jaka jest moc w nas. Nie ma Netko, czy tutaj, no bo myślę, że to akurat bardzo się zgadzamy z tym, ale może coś też dopowiedzieć. Myślę, że bardzo fajną odpowiedzią na to jest na przykład to, co myśmy przełamały, bo bardzo podobnie podchodzimy do naszych córek, że ja tobie nie będę wyznaczać trendów w życiu, jesteś oddzielną istotą, myśmy już robiły na ten temat jeden podcast, żeby nie traktować swoich dzieci jako własność albo przedłużenie siebie, bo to jest spora krzywda dla dzieciaka. I moja córka, Jagódka, nie ma 18 lat, ale ja czuję od 3-4 lat, że mam zgodę na to, żeby weszła między wilki, jeżeli ma ochotę. Jak chce być pokąsana, to niech ją pokąsają, bo ona tego chce. Ja będę tylko czuwać i będę monitorować i ewentualnie opowiem jej o tym, co się może wydarzyć i ona podejmuje decyzję, bo w ten sposób ona się uczy, jak w ogóle żyje, funkcjonuje świat, jakie są zagrożenia. Ja nie jestem w stanie jej niczego zabronić, bo prędzej czy później będzie chciała tego spróbować. Poza tym, jeżeli będę ją ukierunkowywać, to uważam, że zmarnuję tylko jej czas, bo ona i tak w którymś momencie wejdzie na tą ścieżkę, która ją woła. I ona podejmuje ryzyko, ona podejmuje tak jakby to wyzwanie i jeżeli sobie wymyśla dzisiaj, nie wiem, chcę być, nie wiem, psychologiem, idę na studia psychologiczne, idź dziecko, próbuj. Jak okaże się na 2-3 roku, że stwierdzi, nie, to nie dla mnie, w porządku, to idź i próbuj coś nowego. Szukaj siebie, bo ja to mam, ja się zawodowo przekwalifikowałam, ponieważ, nie wiem, wybór studiów, jak miałam 18 lat, no może nie był trafiony, albo nie był taką pasją, że chciałabym to robić całe życie, ponieważ życie jest tak fascynujące i takie pełne przygód i tylu możliwości, że aż żal być w jednym zawodzie non-stop. To jest takie moje podejście. I ja mogłam chcieć coś jako 19-latka, żeby się uczyć, tak jak skończyłam geologię, chciałam się uczyć geologii, fascynowała mnie Matka Ziemia i tak dalej. Byłam sobie w tym i eksplorowałam, pracując zawodowo, a w którymś momencie poczułam, nie jestem w stanie dalej w tym funkcjonować. Ja mam zbyt dużą ciekawość do świata, jestem zbyt ciekawa świata i ja chcę iść i dowiedzieć się więcej, uczyć się, ponieważ ja nie zamykam siebie w jednej klatce geolog, geolog, geolog. Nie, ja jestem więcej niż jestem geolog. Ale wracając do tego, że rodzice z chęci takiej opieki
chcą dobrze doradzić dziecku, ale to jest zawsze ich perspektywa. I o tym zapominają. Ja się też na tym łapię, że czasem coś powiem, nie, Jagódka, tego nie rób. Ona tak patrzy, mamo, ale ty, i ona mi to mówi, ale ty mówisz z pozycji, jak ty miałaś 18 lat. Popatrz na mnie, jakie to jest z dzisiaj. I ona mnie pięknie wsadza we właściwe tory i mówi, masz rację, to idź i próbuj. No, temat jest trudny, jeżeli faktycznie ten rodzic wie lepiej, uważa, że lepiej, ale ja tak uważam, że za każdą potrzebą rodzica, którą przelewa na dziecko, są jego niespełnione oczekiwania, są jego niespełnione marzenia, jego niespełnione potrzeby, albo taki, tam też może być wątek rodowy, bo mnie się też bardzo dużo w rodzinach pojawia tego, że czasami pokolenia na coś pracują, że 3 pokolenia temu to było tak niesamowite, żeby być w tym punkcie, a ty tego nie doceniasz. Czemu ty tego nie doceniasz? Czemu ty w tym nie jesteś? Bo zmieniły się realia. To, co było 3 pokolenia temu, było wartością, dzisiaj wartością jest co inne, żeby zawsze nadawać właściwy wymiar czasu, być na właściwej linii czasowej, a nie przenosić się 50-70 lat wstecz, bo gdybym ja myślała kategorią mnie z moich lat dziecięcych, nastoletnich w stosunku do mojej córki, co mi się zdarza i muszę sobie tego pilnować, to popełniam beznadziejne błędy. Po prostu beznadziejne. Z kolei dostałam taką wspaniałą córkę, to ci Olaf powiem. Julcia ma 15 lat i to jest totalne przeciwieństwo mnie. To jest po prostu drugi biegun, naprawdę. Więc ona od dziecka jakby uczyła mnie też tej pełnej akceptacji do drugiej istoty, naprawdę. Ona jako, nie wiem, tam 6-latka zaczęła robić jakieś charakteryzacje, ale takie, że no jak w teatrze zobaczyli, że to jest ogromny talent, ale ona mi przychodziła z jakimiś ranami, z jakimiś takimi prostetykami, różne takie rzeczy. Coś, co w ogóle dla mnie było, no nie do końca to jest ani ścieżka, ani ja tego nie czuję. Wszyscy wokół mi mówili, jak ty jej możesz pozwalać, żeby ona się malowała. Nie, taki nacisk też społeczny na to, jak ja tą córkę wychowuję. No i jakby to pozwolenie jej na to, żeby to, co z jej serca wychodzi, z niej wnętrza, żeby się przejawiać, żeby po prostu nie blokować jej daru, nie blokować tego, że ja tego nie rozumiem, tak, bo ja tego nie rozumiałam do końca, krzywdy nikomu nie robiła, sobie też nie widziałam, że się w tym spełnia, to żeby jej na to po prostu pozwolić. Także myślę, że dla mnie też bardzo taką właśnie dużą nauczycielką była moja córka. Tak, ale jest to, Olaf, masz rację, bardzo jakby trudne w kontekście rodziców stawianie tych granic. I to też zgodzę się w 100%, że to nie jest tak, że sobie kliknę, bo całe nasze ciało no to jest jedna wielka pamięć i żeby tą pamięć jakby przebudować, o może tak to nazwę, żeby utworzyć nowe wzorce, czy to w mózgu i w ciele, no to trzeba właśnie tej odwagi i trzeba powtórzeń. Chciałem Proszę. tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajne podejście. Opisujecie do swoich dzieci. Wydaje mi się, że to jest coś, co ja odczuwałam od małego, że to jest coś niesprawiedliwego się dzieje według relacji z rodzicami, z dziećmi. Nie tylko ze sobą, tylko tak to widziałem, nawet jak byliśmy, wiesz, u znajomych, to, że jacyś inni rodzice dzieciom rozkazują albo coś, mi to zawsze tak jakoś trochę przeszkadzało, bo to ja się chyba zawsze czułem osobną osobą od innych, ale nie zawsze byłem tak traktowany. I wydaje mi się, że stawianie granic to jest jakby uczenie samego siebie, jak tworzyć, jak jakby istnieć, żeby inni cię tak traktowali. Bo wydaje mi się, że wszyscy mamy jakby taki jakby assumption, że wszyscy się traktujemy jak osobni ludzie, ale tak świat taki nie jest. Ludzie tak naprawdę nie traktują wszystkich
tak samo. Nie traktują wszystkich tak, jak oni by chcieli być traktowani. I to nie jest sprawiedliwe, ale musimy jakby zauważyć, że żyjemy w takim świecie i nauczyć samych siebie żyć w taki sposób, gdzie ja bym po prostu chciał się nauczyć żyć w taki sposób, gdzie te granice są jakby bardziej oczywiste dla innych ludzi i też ja jakby łatwiej je stawiam. To do mnie przychodzi takie kilka zdań. Wszystko zaczyna się ode mnie. Jeżeli chcę być lubiana, nie wiem, może powiem tak do ciebie. Chcesz być lubiany, polub siebie. Chcesz być szanowany, szanuj siebie. Chcesz, żeby twoje granice były respektowane, respektuj granice innych. Że wszystko wychodzi od nas i ludzie nas czytają. My mamy zdolność, każdy z nas ma zdolność takiego czytania siebie, co my możemy z tym drugim człowiekiem zrobić. To jest niewypowiedziane. Możemy to nazwać, nie wiem, czytaniem aury, jakiejś energii, intuicją, ale wchodząc w interakcję, komunikując się z osobą, po jej pomowie ciała, ty dokładnie wiesz, co ty możesz zrobić z tą osobą. Czy możesz ją zdominować, czy wręcz będziesz ty zdominowany, czy możesz z nią dyskutować, czy będziesz przedyskutowany. My to mamy i tak samo jest w tych granicach, jak trzeba być pewnym siebie, że to jest dla mnie ważne, bo to jest dla mnie dobre. I ja może nawet sprzedam taki patent, który ja zawsze stosowałam taką metodę ze sobą, gdy byłam w procesie stawiania granic jakiejś osobie mi bliskiej, bo to z obcymi osobami w ogóle nie ma problemu, to jest po prostu taki koniec, kropka, sio, jak ci nie pasuje. Ale z osobami bliskimi było to dla mnie bardzo trudne. Ja przeprowadzałam zawsze ze sobą taką rozmowę, to co się stanie, jeżeli ty będziesz sobą? Co się stanie, jak będziesz sobą w tej relacji? Im opowiadasz sobie najgorszy scenariusz. No, że może być to. I teraz jak już zobaczysz ten najgorszy scenariusz, co się stanie, jak będziesz sobą, bo to właśnie jest to zakomunikowanie czegoś, że coś, nie wiem, na przykład wychodzi się z jakiejś wiary, albo że jest na przykład innej orientacji seksualnej, albo że, nie wiem, będę mieć 7 żon, no różne rzeczy można tam zakomunikować, albo nie będę pracować, będę, nie wiem, fruterianinem, albo, nie wiem, wyjeżdżam do Australii, będę mieszkać na pustyni, no nie wiem, śmieszne przykłady. Ale jak już odważymy się powiedzieć, no i co się stanie, jak zakomunikuję, jaki ja jestem, jaka jest prawda o mnie, to potem bardzo łatwo przychodzi takie poczucie miękkie, że a teraz chcę powiedzieć, dlaczego ja tak chcę. I ja wtedy bardzo łatwo formułowałam, że ja mogę wytłumaczyć, dlaczego to jest dla mnie ważne, że ja czuję i że wtedy mogę wytłumaczyć, dlaczego to jest dla mnie ważne. Ja taka jestem, bo to jest dla mnie ważne. Czyli komunikujemy prawdę o sobie, bo ja uważam, że nic nie stanie na drodze, jeśli komunikujemy prawdę. Że ludzie konfrontując się z prawdą, jeżeli słyszą naszą prawdę, oni tego nie podważą, bo oni czują całą sobą, że nie mogliby, że to tak jakby jest jakieś trochę takie trochę okrutne. No jak ja mogę ci zakazać być sobą, skoro ty mi tak ładnie powiedziałeś, dlaczego to jest dla ciebie ważne? Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale to jest ten mój schemat, to co się stanie, czyli ważne ten moment, żeby przeżyć samemu ze sobą ten moment konfrontacji tego najgorszego scenariusza i potem z tą łagodnością, jak już się to wylało, no bo mleko się wylało, to ja teraz wam powiem, dlaczego ja to mleko wylałem. Dlatego, że to jest dla mnie dobre, dlatego, że ja wtedy czuję, że to jest takie i takie. Co myślisz o tym? Miałeś taką sytuację w ogóle? Kiedykolwiek? Prowadzisz rozmowy ze sobą? Tak, wydaje mi się, że bardzo często jakby zaczynam myśleć o tej, wiesz, najgorszej jakby co by, gdyby.
I wydaje mi się, że właśnie wracam właśnie do tej odwagi, bo bardzo dużo wydaje mi się, że to, co mnie blokuje, to jest jakby to po prostu poczucie jakby nie wiem do końca tego, że ktoś jakiegoś może takiego wstydu, że ktoś myśli, że to, co ja chcę, jest głupie, albo że to jest, że czemu ty tak robisz, że to w ogóle nic z tego nie będzie. A takie jakby pośmianie, jakieś taki, właśnie chyba to jest wstyd, nie? Taki trochę shame. I ja jakby po prostu chronię siebie od tego, Okej. ale teraz jak o tym mówię, to zauważam, że jakby i tak to odczuwam, że tak naprawdę to ja siebie nie chronię od tego, bo siedzę i tak czuję ten wstyd, ten lęk, i to, że jakby nic z tym nie robię, to zapewniam, że poczuję to jeszcze raz, zamiast może po prostu poczuć ostatni raz. Nie wiem. Okej. A jak Okej. myślisz, czemu no może zatem tak, jaką ty masz korzyść z tego, że ty siebie wprowadzasz wielokrotnie w poczucie tego? Mhm. I no bo tam, wiesz, ja tak, to jest takie moje pytanie, bo ono jest takie trochę kontrowersyjne, bo powiesz, jaką korzyść nie mam z tego, cierpię kobieto, ale ty masz jakąś korzyść z No tego. tak, no I ty to mam powtarzasz. no bo robię to przez jakiś powód, że jest tam jakaś kalkulacja w moim mózgu, gdzie w końcu to decyduję, żeby zrobić tak, a nie inaczej. I wydaje mi się, że to korzyść mam, no, że wygodnie mi jest. Że nie muszę nic się za bardzo, nic wielkiego nie musi się zmieniać. Cały czas mam tych ludzi, co teraz mam w swoim życiu. Nawet jak tam czasami czuję jakieś zdenerwowanie albo jakieś, że chciałbym inaczej, to przynajmniej tutaj wszyscy są. Okej. Wydaje mi się, że to jest taka Czyli ten komfort. it's the path of least resistance. To jest ścieżka z najmniej oporu. Okej. Tak, ale już myślę, że dla mnie to też jest bliskie, Olaf, co mówisz, dlatego że my jesteśmy w tym i znosimy wiele, dlatego żeby się nie skonfrontować z rzeczywistością, dlatego że gdzieś z tyłu, czy podświadomie, albo też nawet tutaj w czuciu mamy to, że może ta rzeczywistość się zmienić, jeżeli my postawimy właśnie te granice, jeżeli my wejdziemy w odwagę, to ta rzeczywistość może się zmienić, mogą ci ludzie zniknąć z naszej przestrzeni, bo ja na przykład powiem też, no bo może trochę ze swojego doświadczenia, że jak nie umiałam stawiać granic, w ogóle byłam taka totalnie do zmanipulowania, no to takich ludzi miałam wokół siebie, nie? Którzy mnie wykorzystywali i tak dalej, bo ja się pozwalałam wykorzystywać. W momencie, w którym zaczęłam stawiać te granice, co też nie było proste, no to ludzie zaczęli się po prostu jakby tasować, tak? Część odchodziła, część przychodziła, przychodzili nowi i tak dalej, aż finalnie wszyscy praktycznie zniknęli z mojej przestrzeni, ale wcale to takie proste nie było. I jakby zgodzę się z tobą, bo bycie w tym poczuciu, no jest tak jak jest, to nie jest takie na 100% to czuję, czy ta relacja, czy te relacje, żeby takie mogły być, ale to powiedzmy, no jest takie, bo ja się nie muszę konfrontować, więc trochę pobędę sobie w tym właśnie, w czym jestem i w tej relacji, ona może nie do końca mi odpowiada, może narusza moje granice, może już to nawet widzę, bo bardzo często jest też tak, że my nie widzimy, znaczy dzisiaj nie, ale ja w przeszłości miałam tak, że ja po prostu tego nawet nie widziałam. Ja nawet nie wiedziałam, że ktoś narusza moje granice, bo ja nawet nie wiedziałam, czym są granice, wiecie. To jest tak niesamowite, że ja nawet nie wiedziałam, czym jest granica. Dla mnie ktoś z boku mógłby popatrzeć i to zdiagnozować, dla mnie to nie było takie oczywiste. Oczywiście czułam tak jak Olaf, ładnie masz dostęp do siebie, że czułam w sobie, ale nie. Ale ja nawet nie wiedziałam, czym są granice. Więc takie przypadki też mogą być. To jest taka konfuzja nawet, czy ja dobrze myślę, czy może, czy to jest w ogóle właściwie, czy ja w ogóle mogę. No, jak się pojawia taka perspektywa, że można coś stracić i nie mamy gotowości na to, żeby coś stracić, no to może być takie, że można w takiej pętli się zamknąć. Tak, Ale i to ja. no,
Bo właśnie do tego i powiesz, ale ja chciałam właśnie do tego powiedzieć, jakie to jest, bo tu mi cały czas się teraz, cały czas jak rozmawiamy, pojawia mi się tylko właśnie jeszcze to, żeby wziąć też pod uwagę w tych granicach, że to jest to, co my też z domu wynosimy i co obserwujemy. Jeżeli nie tylko to, jaki rodzice, jaki nas w sposób traktowali, ale jaki traktowali siebie nawzajem, czyli czy oni stawiali między sobą granice, mama z tatą, czy ta relacja była właśnie właściwa, wiemy, że te relacje były różne i my te wzorce tak jakby sczytujemy, no bo jako dzieci to sczytujemy i później przenosimy do naszego życia. Więc jeżeli na przykład, nie wiem, moja mama nie umiała totalnie granic postawić, no to ja też nie umiałam. I teraz na przykład moja córka, która powiedzmy no jest nastolatką i ma chłopaka, ona dokładnie postępuje w ten sam sposób. To znaczy on ją traktuje, nie odzywa się do niej, no traktują w taki no, nieładny sposób i ona jakby boi mu się zakomunikować, wiecie, nie? I jej to w ogóle nie odpowiada, bo ona nie chce tego doświadczać, ale ma taką trudność, żeby jemu zakomunikować, hej, ja tego nie chcę, jeżeli chcesz być ze mną w relacji jakiejkolwiek, no to ja chcę, żeby to było tak, tak i tak, bo to jest dla mnie jakby właściwe, tak? Że nie jest właściwe, jak się 3 dni nie odzywasz, nie odpisujesz na moje wiadomości, bo to nie jest w porządku dla mnie, ale jeżeli nie potrafisz w inny sposób, no to my możemy po prostu rozstać się i my nie musimy budować tej relacji. I ona boi mu się tego zakomunikować, bo po prostu mówi, mamo, ale to może samo minie, tak? Czy nie chce się konfrontować, boi mu zakomunikować się, no bo jak mu zakomunikuje, no to w jaki sposób, że on ją oceni, że ją wyśmieje. To jest to, co ty, Olaf, powiedziałeś, tak? Że zostanie jeszcze bardziej odrzucona, ale ona jakby, dlaczego? Mimo tego, że ja jej stawiam granice, ona to ma dlatego, że ona mnie widziała w każdej mojej relacji partnerskiej, że ja nie umiałam stawiać granic. Ze mną po prostu każdy robił, co chciał. I że dla mnie to było trudne. Więc ona ma tylko taki wzorzec, tak, relacyjny. I chcę tutaj dopowiedzieć, że super, że wspomniałaś o tym wzorcu z dzieciństwa, bo on jest bardzo mocny. Jeżeli na przykład całe dzieciństwo patrzymy na rodziców, którzy, no właśnie, w jaki sposób się komunikują i jak pojawiają się tematy, które są trudne dla nich, mają sprzeczne pomysły albo opinie na ten temat, to jak oni rozwiązywali to i czy ktoś komuś się musiał podporządkować, albo jeżeli się ktoś komuś nie podporządkował, jaką płacił za tą cenę. My to wszystko szczytujemy. Ja dużo myślę o tym właśnie, jak uczyłem się od rodziców, nie tylko właśnie to, co oni mnie uczyli, ale to, jak obserwowałem ich, bo może powinienem to wspomnieć, jak się przedstawiałem, tak zauważam, że bardzo mało informacji dałem, mogłem trochę więcej, ale ja mieszkam ze swoją dziewczyną, to mi się dużo rzeczy takich pojawia właśnie, że obawiam się, że jakby powtarzam rzeczy, które się nauczyłem w dzieciństwie, których tak nie za bardzo chciałbym powtarzać. I wydaje mi się, że dużo o tym rozmawiamy, jesteśmy obydwaj świadomi, że takie rzeczy będą się wydarzały. I wydaje mi się, że dajemy radę wyjść z tego, jak mamy jakiś konflikt i czasami możemy, z jakichś schematów właśnie działać i tak zauważyć, przepraszam, czekaj, muszą emocje minąć i wtedy możemy popatrzeć na to bardziej, trochę bardziej jakby na trzeźwo. I to też, dalej wracam do odwagi, to też dużo odwagi wydaje mi się, że, bo to są wtedy, czuję, że nie jesteśmy już w tym schemacie, ale jesteśmy w czymś nowym, jesteśmy teraz w miejscu, w którym nikt nigdy nie był, robimy teraz coś nowego, coś tworzymy swojego, już poza tymi schematami i to jest w jednym sensie dobrze, bo przynajmniej już tych schematów nie powtarzamy, ale w tym samym czasie, to jest część oceanu, który nikt nigdy nie odkrył, tam może coś innego się chować, ale to też, powiązuje do tego, co mówiliśmy o swoich granicach przedtem, że wydaje mi się, że to jest, tak jak ciociu, ty mówiłaś, że nie wiem to, co jest, ale już wiem, że to tak jak jest, ja już nie chcę. I to jest właśnie i wydaje mi się, że związek to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz, wydaje mi się, w
szczególnie w swoim rozwoju, bo to, co ja zauważyłem, to prawie jakby mój związek przynajmniej jakby trochę pośpiesza to, jakby pomaga mi, ale też zmusza mi, żebym bardziej się skupił na pracy nad sobą, bo to jakby, wiesz, bardziej dotyczy i drugą osobę i to jest bardziej oczywiste, jak się, wiesz, z kimś mieszka i tak dalej. Sorry, zgubiłem to, co mówiłem. To ja może powiem, bo fajnie, popatrz, w jakim jesteś wieku. Masz 23 lata, 4? 3. Masz 23 lata i dochodzisz do takich już konkluzji, do takich wniosków, do których ja dochodziłam będąc, nie wiem, przed 40, więc rewelacja. Tak mnie to bardzo cieszy, jak młodzi ludzie właśnie myślą i zastanawiają się nad tym, co jest po co, dlaczego, co mogę, czego nie muszę, ale to, o czym my często z Paulinką rozmawiamy, że bycie w relacji to jest po prostu najpiękniejsze lustro, w którym możemy się przejrzeć i dowiedzieć prawdy o sobie. Ludzie, którzy są sami, że prowadzą singlowskie życie, oni nie muszą się konfrontować, nie wiem, właśnie, że tutaj te rzeczy tak stoją, że ktoś w taki sposób funkcjonuje. My widzimy, co nas drażni w drugiej osobie i to, co my zwracamy uwagę drugiej osobie, to, co nam w niej nie odpowiada, mówi nam o nas, jacy my jesteśmy. Nie mamy tego świadomości często. Czyli tak jakby to, co nas drażni w tej drugiej osobie, opowiada nam bardzo dużo o nas. I to nie chodzi o tą osobę, że ona musi to zmienić, tylko dlaczego mnie to denerwuje. Czemu ja mam z tym problem, bo wiele osób w ogóle nie miałoby z tym problemu. To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałeś, że ci się podoba, jak młodzi ludzie właśnie patrzą się na te rzeczy trochę wcześniej, bo ja ostatnio rozmawiałem ze swoim kolegą, który w Kalifornii mieszka, on był w związku już ponad 3 lata, ja ze swoją dziewczyną mieliśmy rocznicę 4-letnią, no to to jest mój bardzo dobry kolega, tak trochę widziałem ten, wiesz, związek taki trochę podobny do mojego. Poznaliśmy się, on poznał swoją dziewczynę w podobnym czasie i tak dalej. I oni ostatnio jakby zerwali, czy tam pół zerwali, tam coś tam i jakby przypatrzywali się na ten związek i jego dziewczyna jakby zauważała, że nie dostawała tego, co potrzebowała i to jest wszystko bardzo przypomina taki jakby archetype, taki stereotype jakiegoś takiego midlife crisis, że właśnie ludzie po 40, 50 zauważają, że o Jezu, bo wiesz, założyłem tą rodzinę i wszystko i w ogóle nie patrzyłem się na swoje życie i ludzie jakby teraz robią to trochę wcześniej, bo wydaje mi się, że my się nauczyliśmy od pokolenia starszego, że my się jakby, ja przynajmniej, całe jakby dzieciństwo w mediach i tak dalej, był ten taki messaging, że ludzie, że coś takiego się dzieje, że jakby ludzie są w związkach i zauważają, że nie robili tego, co chcą i to jest właśnie ciekawe, że to jakby pokolenie się uczyło od następnego i teraz to się wszystko dzieje trochę wcześniej i jestem bardzo ciekawy jakby jaki będzie następny step, że następne pokolenie jeszcze jakoś będzie, mam nadzieję, coś jakby, jakiś postęp robiło. Jestem ciekawy, co jeszcze jest to. Bo patrząc na Jagódkę, czyli to jest Jagódka jest swoją kuzynką, prawda? Jest młodsza o te kilka lat. Julcia jest jeszcze młodsza, tak? I one naprawdę w wielu obszarach myślę, że my z Anetką możemy się od nich uczyć. Czyli one dużo wcześniej zrobiły ten postęp, bo miały nasze wsparcie od samego początku, towarzyszenie, więc im było dużo prościej i to zrozumienie i pełną akceptację. Więc one tak naprawdę, to nawet jeżeli jesteśmy tutaj przy relacjach, przy związkach, z jaką dojrzałością, prawda, podchodzą. Oczywiście tam też mają te wyzwania, tak jak powiedziałam, że Julka z granicami, Jagódka pewnie z innymi rzeczami, ale my też wiele możemy się od nich nauczyć. Ja myślę, Anetko, że my tutaj kropkę postawimy.
bo to jest bardzo ciekawy w ogóle temat na nasze jakieś następne spotkanie. Ja mam nadzieję, Ola, że nasza tutaj energia jakby też Ci odpowiada, bo Twoja oczywiście, i że będziesz chciał z nami jakby kontynuować tutaj spotkania na tym kanale. No ja dziękuję. To mój pierwszy podcast, to tak mam nadzieję, że byłem gościem. Byłeś Nie no, sobą i Ola, to jest najważniejsze. nie, tak jak Anetka, wiesz, mówiła wiele o tobie, ja wiele o tobie słyszałam. Ja jestem zresztą czuciowcem, więc ja po prostu bardzo, bardzo kogoś albo czuję, albo nie. I tą odwagę to masz po prostu naprawdę, to jest, niech się inni inspirują, bo tego życzę mężczyznom, szczególnie mężczyznom, bo my kobiety jakby w tej całej zbiorowości kolektywnej mamy taką większą otwartość do dzielenia się, prawda? Dużo kobiet pracuje ze sobą, natomiast mężczyźni dalej, mężczyźni nie płaczą, prawda? Te stereotypy, one są powielane na kolejne pokolenia, że mężczyźni nie mają dostępu do siebie, także ja myślę, że wspaniale niech to się w ogóle w świat niesie, żeby świat był po prostu lepszym, piękniejszym, łagodniejszym miejscem do życia i dla mnie to jest naprawdę ogromna jakby przyjemność i też brakuje mi teraz słowa, ale to, że jesteś z nami i że się dzielisz z innymi właśnie swoimi doświadczeniami i masz ogromną otwartość. No bo o odwadze już powiedzieliśmy, także jak tylko będziesz chciał z nami tutaj przebywać w tej wspaniałej przestrzeni, to wiesz, całym sercem zapraszam. Ja wam bardzo dziękuję. I też zgadzam się, to co dla mężczyzn chciałam powiedzieć, że to jest też bardzo ważne, pokochania i zaakceptowania siebie, bo te wszystkie emocje istnieją we nas wszystkich i wydaje mi się, że to jest taki schemat, mężczyźni, chłopcy są uczeni, że jakby złość to jest jedyna emocja, która jest zaakceptowana u nich i wszystkie emocje się jakby, wydaje mi się, wchodzą w złość jakby, bo muszą jakoś wyjść i złość jest ten jedyny jakby exit. I to trzeba pokochać i zaakceptować po prostu wszystkie części siebie, wszystkie emocje i zauważyć, że to wszystko jest okej poczuć, nie tylko rzeczy jak złość. Tak. Mamy tematów na następne nasze rozkminki, rozważania. Tak, możemy się zająć złością, bo tutaj może wszystko ma sens, wszystko ma swój cel i dzieje się nie bez przyczyny. Temat w ogóle miał być wolność, autonomia, weszliśmy w granice i widać, że o samych granicach można rozmawiać prawie że godzinę, a jeszcze został wspaniały temat, żeby porozmawiać, czym jest dla nas wolność i jak my sobie to definiujemy, więc będziemy Cię, Olafku, zapraszać do kontynuacji. Jak będziesz miał tylko czas i przestrzeń, to zapraszamy Cię. Mnie było bardzo przyjemnie, że nas jest troje, w ogóle jest świetna energia i fajnie wszystko płynie. Super jest w ogóle zobaczyć tą perspektywę, bo jest tam jakaś różnica jednego pokolenia między nami i myślę, że to jest dużą wartością dla innych, że możemy właśnie poprzez rozmowę z Tobą pokazać, jak pewne wzorce mają wpływ na nas, z dzieciństwa mają wpływ dzisiaj na nas, jak sobie z tym pracować, bo zawsze tu dajemy jakieś tipy, jak z tego wyjść. I jeszcze na zakończenie, ja tylko chciałam zaprosić, bo na pewno materiał pójdzie jeszcze przed naszym webinarem. We wtorek 18:30 mamy darmowy webinar, zamknięcie tematu, jak zachowania szkolne, wychowawcze, a także jakieś problemy zdrowotne wpływają na nasze dziecko. Są jeszcze wolne miejsca. Kto ma ochotę, zarejestrujcie, wejdźcie na naszą stronę, zarejestrujcie się i zaklepcie sobie miejsce dla siebie. Dużo wspaniałej wiedzy, macie tylko ochotę skorzystać, zapraszamy. Olafku, dziękuję. Cudnie było przed Tobą dzień, my już mamy wieczór. Wtorek 10. To wiesz, to jest 10 luty, wtorek 10 luty. Dodam, że to jest 10. Ten, najbliższy. Ten. Ten najbliższy. No to dobra, to dzięki wielki, papa.
No, do zobaczenia, do usłyszenia. Jeszcze raz Pa. wam dziękuję. Miłego było poznać.